written with lemon juice. Hey, who's there? You overestimate his talents. This one, I grant you, did not commit suicide. Mój egzemplarz imienia Róży jest dość mocno sfatygowany, nieco przybrudzony i trochę wstyd mi jest go pokazać z bliska. Umberto Eco wydał swoją debiutancką powieść w 1980 roku. Słynna adaptacja filmowa powstała 6 lat później, a dopiero w kolejnym roku w Polsce ukazało się wydanie książkowe. Moje pochodzi z 90 roku. Sam pierwszy raz czytałem imię z pożyczonego egzemplarza od kogoś z moich studenckich znajomych. Eco w momencie ukazania się książki miał 48 lat. Jak powiedział w jednym z wywiadów, w tym wieku panowie rzucają żony i uciekają z tancerkami. Ja wydałem powieść, to mniej kosztowne i mniej grzeszne. Jak to się stało, że powieść o zbrodni w średniowiecznym klasztorze, okraszona dużą dawką rozważań z pogranicza filozofii i teologii, stała się hitem? Dlaczego główną rolę zagrał aktor znany powszechnie jako James Bond? Umberto Eco był akademikiem, profesorem na wielu prestiżowych uczelniach, w tym na Uniwersytecie w Bolonii. Wykładał mediewistykę, filozofię, był specjalistą od semiotyki, dziedziny, której nazwa niekoniecznie brzmi znajomo. To nauka o znakach jako narzędziach komunikacji. Eco zajmował się bowiem zarówno naukowo, jak i publicystycznie kulturą popularną, co pewnie spowodowało, że szacowny akademik zdecydował się napisać, może nie całkiem kryminał, ale jednak pozycję z gatunku literatury masowej. Nie sądzę jednak, żeby Eco spodziewał się, że jego książka stanie się światowym bestsellerem i pozostanie jako takim już bez mała pół wieku. Moje odczucie przy pierwszej lekturze było na pewno inne niż gdy wracałem do niej po latach, dostrzegając czasem głębię czy erudycję autora. Wciągnęła mnie i zauroczyła od razu i tak już pozostało. Dlaczego? Oto moje odpowiedzi. Tajemnicza atmosfera, zagadkowe zbrodnie. Bardzo pozytywni główni bohaterowie, światli i prawi. Ekscytujące jest rozgrywanie akcji w zamkniętej przestrzeni średniowiecznego opactwa benedyktynów, gdzie napotykamy sekretne przejścia, wąskie ciemne korytarze oświetlone pochodniami, zakapturzonych mnichów i cudowną, bogatą bibliotekę. Bo to książki pełnią zbiorczą, kluczową rolę na łamach powieści. Sukcesywnie latami uświadamiałem sobie, z jakim arcydziełem mam do czynienia. Imię Róży jest powieścią wielowątkową, może bardziej wielopłaszczyznową. To właśnie mistrzowskie połączenie atmosfery tajemnicy, przygody z wnikliwymi intelektualnymi wywodami sprawia, że imię czyta się wręcz wybornie. A film? Za reżyserię wziął się Francuz Jean-Jacques Annaud, który właśnie skończył swój słynny obraz Walka o ogień, którym ugruntował swoją pozycję twórcy światowego formatu. Annaud wspomina, że powieść pochłonął, a przekonanie, że za wszelką cenę chce ją przenieść na ekran, podjął na 100. stronie. Ujęło go, że mnisi rozdzierają się nawzajem podczas lektury drugiego tomu Poetyki Arystotelesa. Sam był pasjonatem średniowiecza, klasztory fotografował od 11 roku życia. Główna rola dla Sergona Connerego nie była wcale oczywista. Aktor ujął wprawdzie Annaud swoją próbną prezentacją, ale producenci nie chcieli początkowo słyszeć, aby szorstki i bezczelny Bond nagle stał się benedyktyńskim mędrcem. Reżyser postawił na swoim, a na planie filmowym wykazywał się zdumiewającą wręcz drobiazgowością. Każdy element scenografii musiał być dopilnowany do najmniejszego szczegółu. Ceramika miała być autentyczna, nie plastikowa, lampy wykute przez Kowala, a mnisi wyglądać jakby żywcem wyjęci z XIV wieku. Oglądałem ekranizację kilka razy. Zawsze było to dla mnie szczere przeżycie. Rzeczywiście miałem wrażenie, że przenoszę się ciałem do zimnych, klasztornych murów na północy Włoch, z zarzuconym na głowę wielkim kapturem zanurzam się w wir przygód, a w mrocznej bibliotece dotykam oprawionych w skórę rękopisów. W 2019 roku na telewizyjne ekrany weszła niemiecko-włoska produkcja.
8-odcinkowy serial na podstawie książki przemknął także przez jedną z polskich stacji. Nie widziałem, nie wypowiem się. Co ciekawe, w jednej z drugoplanowych ról jako klasztorny medyk pojawia się nasz Piotr Adamczyk. Umberto Eco wydał potem jeszcze 6 powieści. Sam autor żalił się w jednym z wywiadów. Napisałem 6 powieści, ale wszyscy mówią zawsze o imieniu Róży, czego ja nienawidzę, bo to rodzaj przekleństwa. Nawet kiedy wychodzą kolejne książki, rośnie sprzedaż imienia Róży. Imię Róży, jedna z książek najbliższych mojemu sercu.